Cześć, witajcie na naszym kanale Posmakujmy. Dziś kręcimy pierwszy odcinek. Kiedy będziecie oglądać filmik, to już będzie listopad. Dla nas to jest dzień przed Halloween. Będziemy pokazywać Wam kawiarnie, restauracje, tudzież inne miejsca o profilu gastronomicznym i będziemy się dzielić naszą subiektywną opinią. Ja jestem Kasia. Ja jestem Patrycja i zapraszamy Was do Dziurawego Kotła. Czemu Dziurawy Kocioł i czemu akurat dziś? 4 listopada, kiedy to oglądacie, wybija 20. rocznica od pierwszej emisji w Wielkiej Brytanii filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Dlatego właśnie dzisiaj będziemy próbować kremowego piwa i innych pyszności. A co więcej, tak jak wspomniałyśmy, Halloween za nami, ale tu w tym miejscu czarodzieje i czarownice goszczą przez cały rok. Więc dziś będziemy odkrywać te tajemnice. Niech magia się zadzieje. Na samym początku, kiedy nas przyprowadził tutaj pan z Godlika, poinformował, że żeby złożyć zamówienie, musimy zapamiętać albo numerek, albo imię czarodzieja. Co tam, Patty, znalazłaś? Znajdujący klucza. Ktoś ma miotłę? Tak, jest tutaj parking mioteł. W świecie mitów i w czasach magii, kiedy Grodem Kraka rządzili Krakowie, w małej piwnicy przy ulicy Grodzkiej 50 powstała karczma wyjątkowo przeznaczona dla czarodziejów. Mówią też, że nie wszyscy tutaj trafią, bo czary strzegą wejścia. I zwykli ludzie mijają ją nawet nie zauważając jej. Dziurawy Kocioł poleca. Kremowe piwo. Zimne kremowe piwo. Czarodziejskie wypieki OMG. Eliksir szczęścia. Złote serum szczęścia na bazie ananasa z dodatkiem aromatycznej lawendy i rokitnika. Smoothie z ogrodu gajowego. Jagoda, mango, truskawka. Idziemy w kanapki? No tak śniadaniowo może. Trzeba zjeść coś konkretnego. Spiżarnia czarownicy. Tarta warzywna, pierogi z dynią i wędzonym serem, czosnkiem, ziołami, skropione oliwą. Też brzmi fajnie. I piwo. Weźmy sobie kremowe piwo. No chyba, żebyśmy chciały coś takiego magicznego. Niech się magia zadzieje. W tą stronę nie wyszło. Sałatka jest skropiona lekko winegretem. Bardzo dobrze smakuje. Kupiąca świeża. Tarta była bardzo dobra. Dużo warzyw. Ciasto fajne, chrupiące. Była bardzo ciepła. Ale rand jest tak twardy. Nie jestem w stanie tego ukroić. Bardzo dobre. Pierożki też mocno przyprawione, ale smaczne. Nie jadłam jeszcze pierożków dyniowych. One mają jeszcze jakąś wkładkę, prawda? Ale już zapomniałam jaką. Ser. Było dosyć mocno posypanych przypraw. Ale smaczne, bo słodkość dyni też przełamuje te przyprawy. Nie są zasłone, ale czuć przyprawy i nie za słodkie, no bo obawiałam się, czy nie będą za mdłe przez dynię. Ale nie, przyprawy po prostu fajnie uzupełniają. Super. Pycha. Potestujemy. Korzenne tam są takie przyprawy. Czuć cynamon. Jest słodkie, ale pyszne. O jacie. Zniknie szybko. To czyni honory. I jak wrażenia? Jest bardzo wilgotna. Dobra. Wilgotna, nie sucha. Tak. Super. Jest naprawdę bardzo dobra. I w porównaniu do piwa kremowego nie jest aż tak słodka. Są tutaj takie kuleczki czekoladowe, które nadają takiej większej słodyczy, ale sama sobie machinka nie jest przesłodzona. Mina Patty będzie zaraz mówić wszystko. Bita śmietana z miętą. Czyli jak ktoś nie lubi mięty, to niestety nie dla niego, ale ja uwielbiam osobiście. Bardzo dobra. Super. Mięta i czekolada i bita śmietana. To nie może być złe połączenie. Bardzo dobre. Więcej bitej śmietany. Tak. O, konsystencja super.
Bardzo smaczne. Muffinka czekoladowa. Ale fajna też bita śmietana, bo taka kremowa. Znaczy, o, są faktycznie te kuleczki czekoladowe. Stąd czekolada. Jak normalnie nie przypadam jakoś strasznie za słodyczami, zawsze wybieram słone, tak ta muffinka warta. Zadowolona, Kasia? Okay. Jesteśmy po uczcie, czarodziejskiej uczcie w Dziurawym Kotle. I w ramach podsumowania opowiemy Wam trochę o naszych wrażeniach. Lokalizacja. Dziurawy Kocioł znajduje się w samym centrum Krakowa, przy ulicy Grodzkiej 50. Bardzo fajne miejsce z tego względu, że po prostu jest to centrum. Ale dużym plusem jest też to, że będąc w centrum miasta, tak naprawdę macie tutaj dojazd z każdej lokalizacji w Krakowie. Także bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wystrój miejsca, myślę, że tutaj też możemy dać spory plus. Jest bardzo klimatycznie, sporo nawiązań do Harry'ego Pottera, motywy z filmów jak latające klucze. Jest także parking namiotły. Jest to miejsce tak naprawdę w podziemiu, w piwnicy, więc już samo wejście i sam klimat właśnie takiego podziemia buduje fajny nastrój. Muzyka, tak jak Patty mówi, dużo gadżetów. Widać dbałość o szczegóły. Także ogólnie wystrój zdecydowanie polecamy w klimacie filmu, w klimacie magii, czary. Następnym takim punkcikiem, o którym chciałyśmy Wam powiedzieć, to menu. Chodzi o kategorie, które się w nim znajdują. Są bardzo tematyczne, jak na przykład tarta ministra. Całe menu jest utrzymane po prostu w klimacie czarodziejskim i Harry'ego Pottera. Nawet jeżeli są to zwykłe pierożki, to nazwa, skład i opis nadawają dodatkowo takiego nastroju. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość menu, powiedziałabym, że ono jest raczej ograniczone. To może być plusem i minusem. Menu jest bardziej kawiarniane, jest, wydaje mi się, tam więcej pozycji na słodko. Aczkolwiek no my, będąc w godzinach porannych, dałyśmy radę sobie z tym menu, które jest dostępne. Zdecydowanie tak, tak jak Patty mówi, słodko, ale też myślę, że bardzo smacznie. Ja osobiście lubię, kiedy menu jest ograniczone. Tak jak wspomniałyśmy, tutaj będziemy subiektywne nasze opinie wyrażać, więc dla mnie to jest zdecydowany plus. Nie lubię, kiedy wybór jest za duży, jest mi wtedy ciężko się zdecydować, a poza tym jak jest mniej, to też mam wrażenie, że jednak świeższe wszystko w tej karcie. Które danie dla Ciebie najlepsze, Patty? To była muffinka tak naprawdę. Myślę, że najbardziej mi smakowała z tych trzech rzeczy, które próbowałam. A obie piłyśmy kremowe piwo. Ono było dla mnie ciutkę za słodkie. Natomiast bita śmietana była przepyszna. Smakowała jak prawdziwa bita śmietana, więc tutaj Właśnie nie plus. zapytałyśmy, ale w smaku tak, smak zdecydowanie nie sztuczny. Muffinka dla mnie to jest zwycięzca dzisiejszych testów dań. Pierożki smaczne, ale po prostu bez wow. Sama potrawa myślę, że bardzo dobrze zrobiona. Tak samo ta dynia, obawiam się, że ta słodkość dyni spowoduje, że danie będzie za bardzo mdłe, ale tutaj przełamanie serem, przełamanie przyprawami, więc całość komponowała się super, smakowała bardzo dobrze, po prostu no muffinka zrobiła na mnie większe wrażenie i piwo kremowe akurat mi smakowało bardzo. Jeżeli chodzi jeszcze o menu i opcję wege, Tak, to tutaj rzeczywiście może wybór nie jest duży, ale weganie też coś dla siebie znajdą w menu. w menu jest napisane, że każda kawa może być przygotowana z mlekiem sojowym, roślinnym, trzeba tylko o to zapytać. Patty, jakie całościowo wrażenia w ogóle wiesz z pobytu i z tych doświadczeń kawiarni Dziurawego Kotła? Powiem szczerze, że to było ciekawe doświadczenie. Nie byłam wcześniej w tej kawiarni, więc to była moja pierwsza styczność z nią i myślę, że w sumie mogłabym tutaj przyjść jeszcze raz czy dwa. Ja zdecydowanie też uważam, że bardzo ciekawy wystrój. Widać rzeczywiście wkład, myślę, pracy i finansowy po prostu w tą kawiarnię. Te detale, te różne przedmioty, rekwizyty, to wszystko po prostu tworzy fajną atmosferę, a jedzenie jest smaczne. Zapomniałyśmy o jednej rzeczy. Nie kupiłyśmy sobie fasolek. Fasolki wszystkich smaków. Tak, a są, bo jest tam również sklepik, ale to nic, to jest powód, żeby wrócić i jeszcze spróbować. Ale co też ważne, nie powiedziałyśmy o cenach. Za wszystko zapłaciłyśmy około 70 zł. Piwo Czy to dużo? około 15. Powiedziałabym, że chyba trochę Tak, to są raczej górne granice, tak mi się Tak. wydaje.
Jeżeli chcemy po prostu raz na czas wyjść do takiego miejsca właśnie w ramach takiej po prostu atrakcji też dla nas, to są to ceny akceptowalne. To musimy sobie powiedzieć, że to Tak. jest Grodzka, to jest naprawdę ścisłe centrum Krakowa, więc ceny myślę, że w takich lokalizacjach będą jednak wyższe. Dla jednego to będzie dużo, dla drugiego niekoniecznie, ale porównując do cen krakowskich to sporo. Tym magicznym sposobem dotarłyśmy do końca pierwszego odcinka i żegnamy się z Wami. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do komentowania, subskrypcji i lajkowania naszego filmu. Będziemy również na Instagramie, także też tutaj podlinkujemy. Zapraszamy, subskrybujcie, będziemy na pewno Was zabierać w jeszcze inne ciekawe Miejsca miejsca. w Krakowie. I nie tylko. Cześć! Pa!